znakomitym wydarzenia, czyli Summer Game Fest, więc zaraz zobaczymy. Jeszcze w ramach wstępu zobaczę, czy wszystko jest odpowiednio ustawione, chyba już powinno być w porządku. Widzę, że jestem na YouTubie oraz na Twitchu, więc witam serdecznie pierwszych oglądających. No i co, to ewidentnie będzie jedno z ważniejszych wydarzeń od w sumie początku roku. Do tej pory były bowiem tylko i wyłącznie 3 PlayStation State of Play. No i nie było w zasadzie żadnych innych ciekawych rzeczy, no i w sumie to jest pierwsze takie większe wydarzenie, więc bardzo interesująca sprawa, rozpoczęcie tego okresu E3. Znaczy w sumie tydzień temu było to rozpoczęcie za pomocą PlayStation State of Play, było kilka ciekawych nowości, więc jeżeli tego nie widzieliście, no to polecam moje poprzednie reakcje właśnie sprzed tygodnia na tym kanale, albo na głównym kanale, gdzie przedstawiłem bardziej szczegółowe info. Więc witam serdecznie pierwsze osoby. Szykuję się, w sumie nawet nie wiem, ile będzie to trwało. W poprzednim roku chyba trwało to jakieś niecałe 2 godziny, coś w tym stylu, więc czegoś takiego bym się w sumie spodziewał. Potem będzie jeszcze jakieś dodatkowe wydarzenie. Devs of Play, już dokładnie nie pamiętam, jak to się nazywało wszystko. No i to będą gry indie. Czy wszystko jest odpowiednio z dźwiękiem, ze wszystkim, z jakością? Z tego co widzę, chyba powinno być w porządku, nic nam nie przerywa. W sumie tak rzadko streamuję, że czasami zapominam, jak się to robi. A z tego co widzę, chyba powinno być ok. Więc takie, nie wiem, może pierwsze przewidywania, co w ogóle na tym wszystkim zobaczymy. No z tego, co było słychać wcześniej, no to mamy zobaczyć na przykład ten nowy horror, jak to się nazywało, właśnie na tym jednym księżycu Jowisza, co tam się znajdował. To też było na tym PlayStation State of Play przedstawione. The Callisto Protocol, ma być jakiś dłuższy gameplay. Słyszałem, że ma być ten Call of Duty Modern Warfare 2 także przedstawiony, więc bardzo ciekawa sprawa. No i zobaczymy. Z tego co mówił ten organizator, no to będzie przede wszystkim nastawienie na tytuły, które były przedstawiane już wcześniej, tylko że będą jakieś, nie wiem, powiedzmy nowe gameplaye. Więc w sumie ciekawa sprawa, powiedzmy, że może być jakiś, nie wiem, albo Starfield, albo coś w tym stylu, może jakieś gry od Xboxa jeszcze interesujące, może jakiś Fable, w sumie nie wiem, czy to nie będzie na tym Xbox and Bethesda Game Showcase. Podobno nie ma być jakoś dużo zupełnie nowych zapowiedzi, pewnie będą update'y do gier, które wcześniej były już przedstawione. Tego bym się w sumie spodziewał, także... Najbardziej jestem zainteresowany tej, powiedzmy, ostatniej produkcji, która będzie przedstawiona. Rok temu na Summer Game Fest przedstawiono jako ostatni tytuł Elden Ring, więc kto wie, co tym razem będzie tym ostatnim. Zawsze jakieś duże tytuły. Ragnarok, nie wiem w sumie, czy to jest tak bardzo powiązane Sony z tym wydarzeniem. Chyba jest, w sumie wiem, że jest jednym z organizatorów tej całej konferencji, czy tam partnerów, tak samo Xbox, tak samo inne, więc w sumie całkiem możliwe. Tak mi się wydaje. Jeszcze zobaczymy. Większość osób czeka na God of War Ragnarok. A w sumie jeszcze widziałem jakieś plotki, że na przykład Final Fantasy VII Remake Part 2, albo że z The Last of Us jakieś nowości, może ten remake, albo coś w tym stylu, jakieś były pogłoski, że być może będzie w produkcji niebawem. Zobaczymy, no. No witam serdecznie nowe osoby. Nie, to ewidentnie jedno z najważniejszych wydarzeń w tym E3, więc to po prostu trzeba oglądać.
Jeszcze będzie kilka innych wydarzeń, ten Xbox and Bethesda Game Showcase, drugie najważniejsze moim zdaniem, więc zobaczymy. Tak, bardzo dużo osób to streamuje. Z tego co widziałem, miałem jeszcze wproponowanych dosłownie jakieś setki innych osób. To ciekawa sprawa. No duże wydarzenie, to jakieś, nie wiem, chyba kilkaset tysięcy osób to ogląda teraz. Już nie będę minimalizował. A może w sumie mogę. Patrzcie na to. 150 tysięcy osób, dobra. No i proszę bardzo. Na jakiej arenie. This is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles, so whether you're streaming from Los home, Angeles. watching inside an IMAX theater, welcome to our A słyszałem, że można w kinie, w jakimś IMAXie to oglądać wszystko. A nie wiem, czy w Polsce, czy jak. Wszędzie to jest. And yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch or No tak, to dla każdej konsoli tutaj mogą być. Może dla Nintendo także? We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to Czy dobrze słychać, czy jakoś głośniej i ciszej? Chyba powinno być w porządku, z tego co widzę. Who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish lists. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter 6 od razu, tak? Czy będzie jakiś gameplay dłuższy? Street Fighter 6 is coming in 2023, and right now we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. Czy ten Jamie ma wyjść? Ten pijacki wojownik? Ten jeden był potwierdzony do tej pory z tych nowych. Chyba, że jakiś nowy jeszcze będzie. Kuli? No szczerze mówiąc, ja osobiście nigdy nie grałem w tą serię, więc nawet nie wiem, który jest nowy, który jest stary. Czy Kuli jest nowy? Ten drugi jest stary akurat, jeden z tych klasycznych. Ten również. A ten z równymi włosami to nawet nie wiem. Gdzieś już go chyba widziałem. No myślę, że jeszcze jakiś nożyk wyjmuje, a to grzebień. Może będzie ten nowy tryb multiplayer jeszcze przedstawiony, bo jest kilka zupełnie nowych trybów. Z jednej strony ten tryb single player, że można po mieście podróżować. To jest fajna sprawa, z drugiej strony jakiś multi, ale nie było szczegółowych informacji jeszcze. Zupełnie nowa gra. Co może być? Nie znam tego loga. Focus Entertainment to jest. Sergeant Leo Alvarez of the CM-Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the comsat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now, Private. Klimaty jak w horrorze. Close that gate. Nothing gets in here. Ray didn't make it. Releases of one piece.
Przypomina mi to GTFO, taka gra była jeszcze, kooperacyjna horror. Albo ten Rainbow Six Quarantine jeszcze był podobny. What we found was a new kind of evil. And it found us first. What the? This wasn't human. Retreat! Retreat! Co to, Alien? Obcy? Willis! Open fire! Go! 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 Jakiś crossover, nie wiem? Szczególnie gra Alien po prostu. That door! Hold that door, Sergeant! Son of a... I don't know what I saw in there. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. Został jako ostatni. Aliens. Dark Descent. A, czyli to przedstawiane z widoku z ptaka. Akurat chciałem sobie zapisać, powiedzmy, na później, ale dobra, chyba tak to wyglądało, czyli na obie generacje Xboxa, z PlayStation i PC. O, czyli The Callisto Protocol będzie gameplay. Today I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator Glenn Schofield. But first here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. No to była jedna z najciekawszych zapowiedzi z tego ostatniego PlayStation State of Play. No to już był właśnie dokładnie ten zwiastun, więc to nie jest żadna nowość. Takie, nie wiem, przypomnienie dla tych, co nie widzieli chyba. Tak, to dokładnie to samo, ale ma być dłuższy gameplay później, więc zobaczymy. No, tytuł super mrocznie wygląda, jeszcze grafika topowy poziom. To jedna z straszniejszych produkcji. No, właśnie pod koniec roku tyle gier wychodzi, więc aż ciężko powiedzieć, w co należy grać. No, to będzie wychodziło jakoś tam chyba 4 grudnia, ja już nie pamiętam. Będzie wychodził na przykład, nie wiem, Hogwarts Legacy, jeszcze wiele innych produkcji. Więc to zależy, jak tam będzie wychodziło. Jak będę z tego, powiedzmy, serię nagrywał, ale zobaczymy. No to ewidentnie jeden z najciekawszych nadchodzących horrorów. No a teraz najciekawszy to chyba Resident Evil 4, ten remake. To będzie dopiero najciekawsze, no ale zobaczymy jeszcze. O, to chyba jakieś nowe scenki. A tego akurat nie widziałem. Albo zapomniałem, nie wiem. No tego nie było. Trochę inne rzeczy są przedstawione. A, 2 grudnia, no już dokładnie co do dnia nie pamiętam. Okej, czy już można preorder składać? Już chyba ostatni można było składać nawet tydzień temu.
That's right. We know what you wanted to see. And joining me Ta, now, 2 Glenn grudnia. Schofield, Striking Distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, Co 17 słyszałem w years ogóle now. to jest to samo And, uniwersum co Player you've been an Unknown ambassador. Battleground. Nie wiem You've jakim amplified sposobem, new ale games, chyba to new później jakoś studios, zmienili, nie wiem. and, To chyba ten sam I just wydawca wanna jest. thank you. I really do appreciate Jeżeli it. mi pamięć nie myli. Not about me, Jakoś it's to about you chcieli guys. połączyć. I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the O, czysty first half of gameplay, the game. dobra. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. Tak, czyli mamy taką broń And, Gravity Gun, coś w and tym then check stylu. out the, To już o tym czytałem. The nice ending we have, where we, you know, we usually will kill our main character Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work. You guys are amazing. Thank you very much. Oh, well, Glenn, I got to say, again, you know, what you guys are shipping this year. Na co this bardziej looks like a czekacie? Na to czy world-class na, next-gen game. jak to się It's nazywało, rare Dead that Space teams bring Remake? something out Jeszcze like to this nadchodzi w this przyszłym year, roku na and początku. let's let the footage speak Duża for itself. konkurencja. Schofield, Striking Distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. O, proszę bardzo. Jaki mroczny tytuł. A, Quarry wychodzi już jutro chyba, jeżeli mi pamięć nie myli, ale ja nie dam rady z tego serii nagrać. Z tego... No, będę się skupiał na E3 oraz na omawianiu tych nowych tytułów. Okej, czyli mamy historię, jakąś właśnie mutację, jakiś przerośnięty nawet ten zombiak, nie wiem? Potwór? No tak, nawet nie trzeba niczego czytać, żadnych takich nudniejszych rzeczy od razu nam przedstawiane są. Rzeczy z przeszłości, jakieś hologramy. No i proszę bardzo, jaką mamy moc, no tak. No ten Gravity Gun podobno. Nastawiałbym, że uzyskamy go jakoś później w gameplayu. Ten HUD się fajnie prezentuje, że ta amunicja jest tak przedstawiana tą bronią. Jest fajna sprawa. Że w zasadzie bez żadnego HUD-a to wszystko jest. Może jakieś uniki wykonywać? Jeszcze można dobijać, no jasne. Callisto Credits. Może będzie jakieś craftowanie albo kupowanie przedmiotów. No to już bohater z pewnością wygląda jak jakiś doświadczony żołnierz, co on za armor sobie kupił. To już znacząco później w rozgrywce zapewne. Nie, muszę przyznać, że w takim już skafandrze, powiedzmy, potężnym, bohater wygląda jak z jakiegoś Crysisa w sumie. O rany, co mu się stało? Trochę go wciągnęło, widzę. A, czyli trzeba jeszcze uważać na takie rzeczy. Oh my God. That just happened. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game,
and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. No tak, czyli to będzie kontynuacja tego poprzedniego Modern Warfare chyba z 2019, wtedy wychodzi, że mi pamięć nie myli. In 2019, Tak. Modern Warfare changed everything. And on October No to była 28th, dobra we usher in a produkcja, new no. era of Call of Duty with the launch of Potem jeszcze Modern wychodziły Warfare 2. 2 kolejne chyba, no ale tamten mi się We are najbardziej bigger, podobał z and tych we are ostatnich bringing lat. the entire team. Price, Gaz, Soap, Alejandro, and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Czy będzie lepsza niż Battlefield 2042? Come on! Nie, trudno być gorszym chyba. No, czyli mamy misję. O, proszę bardzo, graficznie dobrze to wygląda. To już jest w silniku gry, czy jak? Bo tak. Actual, we're set. Copy, get to work. Good hook. Nie, no dobrze się to prezentuje graficznie, to trzeba przyznać. Zobaczymy jak gameplay. All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. Got 3 AQ internal. 2-1 making entry. No to mi się podoba, właśnie takie trochę powolniejsze podejście. Nie takie super dynamiczne, agresywne, co w sumie jest już mało realistyczne. W niektórych częściach tak to wyglądało. Room clear. Coming out. Shadow 1. Za każdy róg trzeba będzie zaglądać. Squatters, right side. Dźwięki tych całych broni także prezentują się bardzo ciekawie. To już chyba jest data premiery, jakoś tam w październiku chyba zostało to zapowiedziane. No ja osobiście z pewnością nagram z tego serię, to ważna seria. Już od 3 lat właśnie nagrywam te wszystkie kampanie, więc jeżeli jesteście zainteresowani poprzednimi częściami, to polecam zobaczyć. Ghost, we're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship with Shadow 3 now. Roger that. Run down! Rush out! We need to move fast. All shadows, force out. I want eyes on that container now. 2 copies, moving. We gotta roll. Mołotowy. Zobaczymy jak będą efekty specjalne wyglądały, na przykład jakieś tłumienie. They're gonna launch that missile. It's first stage. There's still time. All shadows, missile is on the helipad. 2-1, we're moving to secure. Cover us. 2 copies all. Nie no, nie ma na co narzekać, tak patrząc po tym zwiastunie pierwszym. W sumie każdy aspekt prezentuje się dobrze, no ale zobaczymy jak będzie jeszcze multi, później jakieś inne tryby. No ale bardzo podobnie jak przy jedynce, ten cały gameplay, z tego co widzę.
Actual, this is Shadow 1. Rig is secure. Moving on the container now. Roger that. Confirm when the objective is neutralized. Open. Where are the controls? On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile was armed. Controls are somewhere on the ship. You have your orders, son. Stop that launch. I co dalej? Popłyniemy jeszcze na gameplayu? Zobaczymy, no. Jakby była gra, no to z pewnością tam by była kontynuacja misji, a teraz to nie wiem. Czy tyle pokażą? Solid copy. We're taking effective fire. The LZ will be hot. Roger that! Once we're on deck, we push to the bridge! Fast! Secure those controls! Stop this vessel, yep! How do we board? Take the ramp! Hold tight, Sergeant! Let's have ourselves a gunfight. Nie. No dłuższy gameplay, trzeba przyznać, więc zobaczmy. Patrzcie jeszcze na te efekty. Zmieniające się otoczenie po części. Alejandro, maintain overwatch from the rig. We're forcing up. Copy that. Ciekawe, czy jeszcze może to jakkolwiek gracza przygnieść. Reloading. They're forcing up. I'm moving. Containers are the only cover we have. Just don't get caught between them. No druga połowa roku to dajcie spokój, będzie tyle jeszcze tytułów. No wakacje akurat będą mieli już ciekawe. Znaczy będzie kilka ciekawych gier, ale końcówka roku to będzie naprawdę niesamowita. No w sumie pierwsza połowa roku też była bardzo dobra. No, oczywiście Elden Ring, Horizon, jeszcze kilka innych gier. Więc w sumie cały 2022 prezentuje się dobrze. Porównując do poprzedniego roku na przykład, to w szczególności. Ta Stray, bardzo ciekawe. Nie, bardzo dobrze się zaprezentowało. Muszę przyznać, jeszcze jakiś open beta jest możliwe, ale to zapewne pod koniec wakacji, tak bym stawiał. Tak to zazwyczaj wyglądało. Up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us, and also Jeff from Infinity Ward. So we saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and No ja osobiście tak nie siedzę, czy coś wychodzi na płycie, czy nie, więc dokładnie nie wiem. Zazwyczaj kupuję od razu przez neta cyfrowo. Ghost Riley and of course Soap John McTavish. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel. Tam ma być kilka zupełnie nowych bohaterów, ale także kilku starych, na przykład ten Ghost chyba był znany wcześniej. Bardzo okej, nie pamiętam. Kiedyś grałem w ten Modern Warfare 2, ten oryginalny, bardzo ciekawa fabuła była tam. Jedna z najlepszych w sumie gier z serii.
everybody coming together. Jeszcze some really, później był ten remake, motivated czy tam devs here. remaster, to już And, nie pamiętam. you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design, and of course our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically No dynamic tak, jeszcze ta woda environment, bardzo dobrze allowing się for the cover you were seeing in prezentowała, certain bardzo cases you could be realistycznie. behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. Jeszcze na urządzenia mobilne będzie wychodziło. Wiem, że jest Call of Duty Mobile, ale z tym Warzone nawet nie wiem. We're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There's a little bit. It seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things. Some chatter about maybe seeing high rise and other elements, but we will get into the details of Warzone 2.0 for sure. It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe. Yeah. So all the more reason why we think this game, this moment is such an important title for all of us looking ahead. And like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise. So we're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to share this very first look. Sequel do jakiejś gry, która ponad 30 lat temu powstawała? Co to może być? Microids... Zaraz... Chyba kojarzę ten tytuł. Czy pod względem poruszania właśnie tego bohatera. Jak to się w ogóle nazywało? Zapomniałem totalnie. Taka była gra 2D. Taka platformówka. A może to coś innego? Flashback, nie, tego akurat nie znam, szczerze mówiąc, więc nie wiem, może wy znacie? Nie, to mi się wydawało, że jakiś Prince of Persia na samym początku, te pierwsze. A nie, Another World, chyba coś w tym stylu było jeszcze. Almost 5 years later, I am so excited. The team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the game. Astronauts? O nie, Witchfire. Naprawdę? Witchfire? O kurde, polska gra, na którą czekam od 50 lat. Nareszcie, dajcie spokój. Kto by się spodziewał, że z tego gameplay zobaczymy... To jedna z najlepszych nadchodzących grafik. Zaraz zobaczycie zresztą. To aż tak dobrze może nie widać na tym gameplayu, bo to jest wszystko jeszcze streamowane, ale jeżeli zobaczycie później, jakie to są szczegóły tego otoczenia na przykład, to jest topowy poziom dosłownie. I to bitrate nie wyrabia. Taki klimat fantazy jak z jakichś Dark Soulsów, tylko że strzelanka.
No to ma pod koniec tego roku właśnie wyjść. Czy tam, znaczy w jakiejś wersji beta chyba, albo coś w tym stylu, tam twórcy już mówili. No też z tego co słyszałem, ma być wysoki całkiem poziom trudności. O, nareszcie mamy nowy gameplay. Wishlist now. Na Epic Games? To nie było na Steamie, już nie pamiętam. No dobra, ważna sprawa. Kurde. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. Dobra, coś nowego, zobaczmy. Officer Taylor, Medlog. Nowi twórcy, więc nie wiadomo czego się spodziewać. Today, Unreal Engine I can't believe what I 4 saw. czy 5. Solace, everything okay in there? Znowu w jakimś science fiction stylu. Dużo gier science fiction już jest w produkcji, jak sobie widzicie. Już się z jakimś człowiekiem bił? Something's going on here. And I need to find out what it is. Fort Solis. Okej. That's Tam był something Troy brand new, and Baker. look who O it właśnie, is. mamy go. Troy and Roger in person. Guys, this is so fun. The fact Ważny that we're working aktor. on a game together. What a cool team up. Welcome to the show. Good to be here. I gotta ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solace. And it's the epicenter of Black Tay Requiem, no zobaczymy czy będzie. Ma być jeszcze na innych z pewnością wydarzeniach, to już jest potwierdzone, a na tym nie wiem. A ten Fort Solis to nawet nie wiem, ciężko w sobie powiedzieć o czym to jest. Takie dziwne dźwięki jakby jakieś małpy go goniły, nie wiem. Tego bohatera. Czyli to kilku bohaterów będzie uciekało przed czym nie wiadomo. Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? You know, independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the No witam serdecznie nowe osoby. Z tego co widzę, no to jeszcze dużo przed nami w każdym razie. Just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game, and he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. Tak, czyli po części horror właśnie ma być również. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best in the business. And me. No w produkcji jest naprawdę sporo takich horrorów science fiction. Jeszcze kilka można wymienić. Ten Dead Space, Callisto Protocol. Co tam jeszcze było interesującego?
Jeszcze kilka było innych gier, ale I've seen some zapomniałem. behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, this is. A, czyli to Unreal Engine Can you give 5 us a był? hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always No grafika nie important, była so aż taka we're gonna super let the game speak for rewelacyjna. itself. We'll be showing you more later Ten on, Kalisto but, Protocol this is a lepiej game where you as a wyglądał. player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. That was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really. Że ma być dużo akcji. No ciężko w sobie powiedzieć coś więcej z tego zwiastuna. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are, and he goes, give me 1 hour and I will come back to you. Też ma być duże nastawienie na fabułę, właśnie różne postacie fabularne. Like a recovery program, it was 12 steps. And he walked us through this incredible fight, and about halfway through, I started tuning him out, and I was like, "Hey man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this." And he grabbed me by my shoulders and he says, "Oh, you can, you will, and it's going to be glorious." And we did. And we it's did. like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're big, excited big about stunts. I mean, this is so cool to see. It's an independent studio doing this, teaming up with you guys. We can't wait to see more. Troy, Roger, thanks for joining us here. Happy to be here. Summer Game Thank Fest. you. All right, appreciate it very much, guys. All right, well, next up, keeping up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting new game, which will feature a musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. Czyli znowu klimat science fiction z jakąś jeszcze osobą z muzyki, nie wiem, w sumie nie pamiętam takiej osoby. To jak z Interstellar, taki statek. No science fiction to dzisiaj temat przewodni. Po raz kolejny jakiś horror, jakby tego było mało, proszę bardzo. Co to w ogóle jest? Już myślałem, że straszniejszej gry nie zobaczę niż Kalisto Protocol dzisiaj. To tak jak Alien Isolation, a może to... Nie, to nie może być... Zaraz! Routine? Czy to jest gra Routine? Nie, jakoś inaczej się nazywa. Pamiętam, że był taki horror w produkcji. O kurde. Chyba się Routine nazywał, albo jakaś jeszcze inna gra, już nie pamiętam. Była anulowana chyba, już nie pamiętam ile razy. I nagle została po raz kolejny przedstawiona? Czy może to jakoś inaczej się nazywało? Tak jest. O nie, ta gra jeszcze żyje. Jakim sposobem? Może nie pamiętacie tego. Ta gra była zapowiadana, nie wiem kiedy, w 2015? 10 lat temu właśnie. Ja pamiętam, jak robiłem jakieś filmy o nadchodzących horrorach jakieś, nie wiem, 7 lat temu, to o tym wspominałem. Ale dziwna sprawa, no, ale ciekawe. O tego jeszcze mamy, dobra. Summer Game Fest audience is live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Nie, Pragmata to co innego. Nie wiem, kiedy będzie Pragmata. No w przyszłym roku ma wyjść. Pewnie zobaczymy niedługo z tego jakiś gameplay. And smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation.
Ten często występuje na jakichś wydarzeniach. Czy on w ogóle gra w jakieś gry wideo, czy nie? Jak sądzicie? Chyba nie ma czasu. Fortnite'a może. Właśnie Fortnite'a ma przedstawiać chyba. Coś tam była mowa. No jeszcze ma być film, ten Black Adam, o jakimś superbohaterze. A nie wiem kiedy to wyjdzie. Well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's one of his superpowers is magic. So you do the math. October 21st, I cannot wait for you guys to see Czyli Black też Adam październik. around the world in theaters only. And you guys No will w sumie finally jeden see z the higher takich power chyba głośniejszych filmów z tego roku. It has been an honor. Ja nie jestem aż takim znawcą filmów, szczerze mówiąc. Zazwyczaj nie chodzę do kina, tylko oglądam jakieś starsze filmy. Czy tam kupuję na Blu-ray. To z poprzedniego roku. Stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Znaczy jeszcze zwiastun z tego filmu, nie wiem czy to w ogóle kojarzycie. No to widziałem w sumie ten zwiastun. A wy oglądacie jakieś filmy? Jakie wam się podobały ostatnio, co wychodziły? Ja z poprzedniego roku najlepsze jakie widziałem to chyba Dune'a, z tego co pamiętam. Nie przypominam sobie niczego lepszego. Ciche miejsce 2 też fajne było. Jeżeli chodzi o horrory, to jest fajna seria, bardzo polecam. Tak to nie pamiętam już. No, Outriders World Slayer, ten dodatek, który ma wyjść chyba jakoś właśnie w czerwcu, pod koniec czerwca, jeżeli mi pamięć nie myli. Czy oczywiście dodatek do tej polskiej produkcji. No chyba nie będzie w tym Xbox Game Passie, jakoś oddzielnie trzeba będzie to kupować, jeżeli mi pamięć nie myli, więc... Nie wiem czy będę nagrywał z tego serię, w sumie zobaczę. Zależy, czy jakieś inne gry nie zostaną jeszcze zapowiedziane. Tutaj to ma być w tym zimowym klimacie bardziej. Jak sobie możecie zaobserwować. No i to ten ostatni boss, jakaś kobieta. A, czy jeżeli złożymy preorder, to 2 dni wcześniej można to jeszcze robić, okej. A, czyli 10... Zaraz, czyli jutro będzie z tego coś jeszcze przedstawione, tak? Dobra, w każdym razie zobaczmy dalej Nintendo Switch. Splatoon 3. Taka krótka reklama Nintendo. Ma być też dodatek do Cupheada. To jakaś bijatyka, która wcześniej chyba wychodziła, nawet nie pamiętam. No w sumie nie ma być, że... nie słyszałem, żeby było jakieś wydarzenie od Nintendo teraz. Może jeszcze zostanie przedstawione, byłoby fajnie. Na przykład gameplay z tego Breath of the Wild 2.
No to jeszcze ta minigra sprzed jakiegoś roku czy 2. No to też fajny tytuł był. Jakieś tam sezony jeszcze nowe wychodziły, ale ja osobiście no grałem tam przez pierwszy miesiąc, to i tyle. No tak, The Fall Guys to było. That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms. A, czyli teraz free to play będzie? Okej, ciekawe. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. Dobra, jakiś nowy tytuł od doświadczonych deweloperów? Frost Giant Studio. Coś kojarzę, ale zapomniałem, co oni stworzyli. To był jakiś dobry deweloper. Już nie pamiętam, co oni robili właśnie. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Now we're talking. Jakaś gra przygodowa, z tego co widać. Command, I may be onto something. Nie, no nie było żadnego The Last of Us. Jeżeli już takie wielkie nowości, to zapewne na koniec. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Strzelanka z jakimiś demonami, no w sumie ciężko powiedzieć po takim zwiastunie kinowym, no. Dużo się raczej nie dowiemy z czegoś takiego. Nagle jakieś mechy. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. And hell's coming with it. Stormgate. A, czyli beta w 2023. Dobra, i można jeszcze więcej informacji się dowiedzieć z jakiejś strony. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. No to jakiś nowy, znaczy nie, to jest doświadczony deweloper Frost Giant Studio, ale nie pamiętam, co oni wcześniej tworzyli. RTS? Alright, so stormgates RTS are powiedzieli. portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game.
Yeah, we're unveiling our first two Czyli strategia factions. czasu rzeczywistego There will be, science fiction. So the human resistance, and we saw an archaeologist from the human resistance in that intro cinematic, and then also the infernal hosts, who are these demon-like monsters. Nie, dużo było ciekawych gier. Call of Duty też był fajny. One thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that, just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. Free to play ma być? Play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got 1v1 competitive. Czy ma być tak, że kampania i ma być free to play i też multi, i kooperacyjny, no ciekawie. Being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, A, jeszcze w Unreal Engine. Dobra. To dobrze wygląda. And I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, Już w sumie dawno nie było żadnych takich gier strategicznych czasu rzeczywistego. Ciekawych. Awesome. All right, Frost Giant Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. Highwater. Check this one out. Dobra, nowa gra indie, Highwater tak zwana, coś... A nie, to jakieś coś zupełnie nowego. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. The world ended on a sunny day. Boys and girls surfing in the bay. Kids clamored in the park. Podróżowanie takim pontonem. Coś już wcześniej widziałem podobnego, taką grę indie. Sea of Solitude? Coś w tym stylu. Robiłem sobie serię, pamiętam, ale tam fajny styl graficzny był. Tutaj w sumie taki bardziej prosty. Jakąś drużyną sterujemy, czy jak to działa? Jeszcze jakieś walki z przeciwnikami? Może jakaś strzelanka? What a breathtaking trailer. Highwater is an adventure strategy game set in a world strategiczna. ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict, and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Ta, będzie jeszcze takie wydarzenie Tribeca Games Spotlight, chyba się tak nazywa, jakoś za 1 albo 2 dni, już nie pamiętam, i tam będą przedstawione takie gry indie. Może też to nagram, zobaczymy. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort.
Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast Mamy immediately. szpiega. Znaczy jakiś koleś próbuje uciec z tej Arkadii, tak? Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. To bardziej jakaś gra przygodowa chyba. I'm going to get you out of there. American Arcadia. Nie wiem, czy to w sumie było wcześniej zapowiadane, nie pamiętam. Apparently we've made it to the beach. Ło, Next ten up jak is a sequel we've all been wyskoczył. anticipating for a long time. W sumie Summer Game Fest, więc pasuje. Watch out. You don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. Sequel do jakiejś gry. Co to może być? Zaraz. Dead Island? Nie. Nie wiem co to jest. Znaczy po tym zwiastunie tak to wyglądało podobnie. Zwiastun z Dead Island tak samo wyglądał. A to chyba nie jest to. Jakieś zupełnie inne studio. Nie, to ten Goat Simulator chyba. No i ściągnęli z tego zwiastuna z Dead Island. Jakaś przeróbka. Jeszcze koleś się sam zamieni w kozę. O, 3. A to nawet była 2, nawet nie wiedziałem. O, czy jesień. Nie no, to niestety God of War, Ragnarok, Elden Ring nie mają szans na grę roku. Teraz mamy Goat Simulator 3. A tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider. Midnight Suns był już wcześniej przedstawiany. Zwiastun na pewno. Gameplay chyba także, więc to nie jest żadną nowością. To jakaś gra taktyczna. Jeżeli mi pamięć nie myli, trzeba było zespołem sterować bohaterów. To chyba tak jak XCOM na przykład. Mother won't hurt you. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Ale chyba Spider-Man nie był w tym przedstawiany, to akurat nowość chyba.
Jeszcze jakiś Hark zmutowany. No to też w październiku wychodzi. Tam październik wystakowany już całkiem mocno. W sumie nawet gameplayu z tego nie przedstawiono. Znaczy, wcześniej przedstawiali chyba, ale teraz nie, już zapomniałem jak to wygląda. O, Cuphead, dodatek. Now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC. You see how they did that for Cuphead? Joining me now is Maya Maldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming? It's really coming June 30th on all major platforms. Będziemy mieli nową bohaterkę, jakiś kubek nowy. I think all the fans can't believe that this is here, and I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though On this tak, is to DLC, jest it feels like kielich. it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new. W sumie kiedy wychodził poprzedni Cuphead, to jakoś dawno temu, nie wiem co oni tam jeszcze mogli zmienić. Lepiej graficznie to może wyglądać, lepsza muzyka. Yes, and lots of Zobaczymy. challenges. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for A people. little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last course. Thanks, Maya. No proszę bardzo, jeszcze jak w pionie można wyżej przechodzić, ciekawa sprawa. No tak, to był wysoki poziom trudności, z tego co pamiętam. No w sumie nawet nie nagrywałem z tego pełnej serii, już nie pamiętam. Jakiś pojedynczy odcinek chyba. Nie, styl graficzny niesamowity, muzyka tak samo. To się można spodziewać dopracowanej platformówki. Jak w Soulsach. No w sumie ciężko porównywać, zupełnie inny gameplay. At season 2 of the Cuphead show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new. A, jutro będzie Netflix Geeked Week. Może z tego nagram także streama, więc zobaczę. That's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geeked Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look No at the tak, future of to Xbox będzie dużo and Game wydarzeń. Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. Neon White? To jakaś nowa gra indie? Nie kojarzę tego w sumie. A, to już było wcześniej przedstawione. Jakiś pojedynczy mniejszy tytuł. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Ta ma być na tej Tribece, ale... Znaczy będzie można nawet sobie zagrać chyba, jeżeli mnie pamięć nie myli, ale nie można z tego nagrywać streamów ani odcinków, więc... No ja raczej nie będę nic z tego robił. Poczekam na pełną premierę i tyle. Też jakoś tam pod koniec roku wychodzi.
No to po prostu trzeba nagrać, to jest super tytuł. Good thinking. No to a teraz jakieś mniejsze tytuły indie, ale zobaczymy jeszcze końcówkę. No zazwyczaj tak to wygląda, że początek jest mocny, potem w środku jakieś tytuły indie, no i końcówka jest najmocniejsza. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring Jedna osoba z Polski. A, coś słyszałem o tym Midnight Fight. Let's take a look. A to już wiele lat temu było zapowiadane chyba. Nie wiem, co się tam stało z tym tytułem. You know the saying. Get knocked down, get up again, that whole spiel. Proszę bardzo, jak polscy deweloperzy są zdolni. Jakaś dynamiczna reakcja, ale to już było wcześniej przedstawione, ale chyba nie było z tego daty premiery, ale ani nic. It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs. Had the stink of corruption. No ciekawie się prezentuje gameplay, jeszcze dynamiczne poruszanie, animacje, jak on to wszystko wykonał. Well, I ain't wearing it anymore. And neither are Jakiś you. motion capture czy animacje? Wash this whole damn city down. Dwudziesty trzeci chyba, jak to było, sierpnia? demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more A, czy jest demo z tego już i będzie w przyszłym tygodniu jeszcze wiele innych dem. Fajna sprawa. Megan, how you doing? I'm so good, my fellow Canadian. I know we got. We just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do well. We have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it. So No, na tym Warframe'ie akurat się nie znam, więc to wam dużo nie powiem. Raz tam grałem jakoś chyba z 7 lat temu, czy tam kiedy to wychodziło. But she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital event again this year. Today actually. No to jeszcze za miesiąc jakiś będzie jakieś wydarzenie inne. Goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, kind of debut. We have our Tenno live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Deviri Paradox. Finally! Finally, I know it's been a couple years. But Deviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the To jakaś nowa planeta? Nawet dokładnie nie wiem, jak to wygląda. Ktoś w to w ogóle gra? Z oglądających ja się akurat mało na tym znam. No to na samym początku jakiś tryb kooperacyjny grałem, pamiętam jakieś misje, jakieś obrony. Chyba jakaś kampania też jest. For now, dream of who we were and of who we have become. Tenno Live.
Czyli za miesiąc będzie jakieś inne wydarzenie. Czy to było June czy July? Nawet nie widziałem. Chyba za miesiąc. Chyba w lipcu. Macie te nowe skiny, proszę bardzo, jakie wspaniałe. Honkai Star Rail, Genshin Impact, tak jest. Kiedy będzie premiera? Come on. No to będzie inny gameplay niż w Genshin Impact, to będzie jakiś taktyczny, z tego co wiem. Turowa rozgrywka, ale taki sam styl anime. Jeszcze tam jedną grę tworzą, z tego co pamiętam, ale zapomniałem jak się nazywa, też klimat science fiction. I tam będzie już tytuł akcji, więc tamta gra może być jeszcze większa. No ale to również jest w bardziej zaawansowanym stadium produkcji, więc niedługo pewnie zobaczymy. And embark on unimaginable adventures. Remember what you feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story. That's the you I like. I po raz kolejny jakieś nastawienie na fabułę, jak sobie widzicie. Charakterystyczne postaci, więc ciekawa sprawa. I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the Cienjo La Fool. A, coming soon. No to konkretnie tutaj poszli, nie? O, jeszcze ten, Zenless Zone Zero, to samo właśnie studio. A to jest jeszcze we wcześniejszej fazie produkcji chyba. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Tak, myślę, że to będzie bardziej popularne ze względu na typ rozgrywki, że właśnie będzie akcja i science fiction. Myślę, że to będzie jednak bardziej popularne przez to wszystko. No zobaczymy. Bo to jest bardziej właśnie jak Genshin Impact już rozgrywka. No nie wiem, napiszcie, która gra bardziej wam się podoba. Bo z tego nie było gameplayów chyba jeszcze. Tylko takie nowe zwiastuny. Dużo w sumie nie mieliśmy. No i mamy pierwszy gameplay już po części. No to skoro jakieś większe nastawienie na samą akcję, nie wiem, jakoś chyba mniej na fabułę, tak to wygląda w sumie. Ciężko powiedzieć. No pewnie i tak coś dostaniemy. I to było na tyle, no z tego w ogóle nie będzie, że coming soon nawet, to jeszcze później wyjdzie pewnie. Arcade games back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Wojownicze żółwie ninja. Patrzcie na to. Jeszcze ta pikselowa grafika. Chyba jakiś nowy bohater, no tej serii to ja już w ogóle nie kojarzę, więc nie wiem. Nie no, jeszcze chyba trochę przed nami
ponad godzinę już jest stream. Więc niebawem chyba powinniśmy wejść w te najciekawsze zwiastuny. Bo już od jakiejś pół godziny tylko tytuły indie w sumie były. Znaczy w sumie ten od Hoyoverse, no to ważna sprawa, powiedzmy, ten Honka, Star Rail, Zone Zero, no to duże tytuły, ale to już było wcześniej zapowiadane. Shredder Revenge. A, czyli za tydzień będzie dostępne, tak? To jakiś nowy tytuł? W sumie nawet nie wiem, nie, to chyba jest zapowiedź do czegoś, co było wcześniej, nie wiem, w sumie. Jak jest nowy tytuł, to zazwyczaj o tym mówią, że World Premiere. Nie, to nie jest Apex, to jakiś inny tytuł, była jeszcze taka Rogue, coś tam, nie pamiętam jak się nazywa taka gra, może to jest to. Super People? Co to w ogóle? Co? Pierwsze słyszę, nie wiem co to było. Będę musiał jeszcze raz to obejrzeć, bo nie wiem w ogóle o co chodzi. Czy to jakaś... No jakiś kinowy zwiastun dostaliśmy i tyle. To z kolei jakiś chyba update do Humankind, do tej gry strategicznej jak ten Civilization z podobnej. Jakieś nowe kultury. To chyba dalej ten Humankind. How far will you push humankind? No tak, czyli to samo. A czyli na Xbox Game Passie będzie, na PlayStation tak samo, jeszcze było na dole napisane. Że wcześniej chyba na PC tego wychodziło. O, One Piece Odyssey, to ciekawa sprawa, to jakaś gra w otwartym świecie chyba była. A to może być ważne akurat. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. Nie, to dobrze, grafika się prezentuje. Sama woda przynajmniej.
Bo nie wiem, czy to jakieś cutscenki, czy jak to wygląda. No chyba był z tego gameplay przedstawiony właśnie w takim open world, ale nie pamiętam, czy to taka grafika była super najlepsza, jak teraz przedstawiona jest, czy inaczej to wygląda. Filled with new encounters. No, czyli mamy gameplay. And No, ładnie to wygląda. I to właśnie eksploracja tego otwartego świata, pamiętam, była przedstawiona. the adventure that awaits. In an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. A, czyli 2022, okej. Czyli gra wychodzi na obie generacje PlayStation, ale na Xboxa tylko X oraz S, a Xbox One chyba nie. Listen to the English voice cast with this quick new look. To co to jest? Ghost in the Shell, nie? Co ja w ogóle oglądam teraz? Nie wiem. Ta muzyka tak się prezentowała. Jak z Ghost in the Shell, nie wiem. Pierwszy raz widzę taki tytuł. Co to jest w ogóle? Soul Hackers? A to nie znam tego, ale jedynka chyba kiedyś wychodziła. Dwójka była. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault, featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Ma to reklama Xbox Game Pass. Może dostajemy jakieś nowości? No to wszystko są stare rzeczy. Nowych tytułów nie mamy. Capcom też ma mieć swoje wydarzenie jakoś w przyszłym tygodniu. Może też nagram z tego takiego streama. Może będzie o Resident Evil 4 jakieś informacje, gameplay, to by było fajne. A to z kolei te bijatyki. Kolekcja Capcomu starych bijatyk. No to w tym miesiącu wychodzi. O, Mario! Strikers League.
Battle League, tak? Też w tym miesiącu wychodzi chyba. So prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone 10 and up. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. O, jakaś strzelanka do tego, do muzyki. Coś już takiego widziałem w sumie. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms. To już chyba nie jest pierwszy pomysł, bo coś wcześniej podobnego. A może w to grałem? Pamiętam, że nagrywałem kiedyś demo z podobnej produkcji. Trzeba było właśnie tak do bitu strzelać. Czy to jest potwierdzone, że z pewnością 2 godziny będzie to równo trwało? Nawet dokładnie nie wiem, jak to wygląda. Aż tak tego się nie śledziłem, więc nie wiem. Ja dokładnie nie patrzyłem, jakie tam rzeczy mają być. No z tego co widziałem, no to ma być na przykład właśnie ten Call of Duty, no to już było. Ten horror Callisto Protocol, no to też było. A teraz to już nie wiem, co tam było jeszcze zapowiadane. Ta gra chyba była przedstawiona wcześniej, tylko że teraz mamy demo i premierę, okej. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn. A, The Quarry wychodzi, okej, dobra, ten horror. Great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment A, experiences. to już są oceny z tego, nawet nie wiedziałem. Spodziewałbym się, że na poziomie około 80% zapewne. Czyli to od tych twórców Supermassive Games, co stworzyli inne fajne tytuły, ten Until Dawn, tak? W sumie widziałem ten zwiastun wcześniej, więc chwilę przyjdę za minutę. You pull on that rope and you're just gonna fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Them's the rules, you noob. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive new look.
You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying Dobra, jestem i widzę, że coś nowego przedstawiają, ale w sumie widziałem ten zwiastun kiedyś. Chyba coś, co było ostatnio przedstawione? Było powiedziane, co to za tytuł? Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Przechodzenie przez portale, coś to kojarzę właśnie. Tylko nie pamiętam nazwy tytułu. Hogwarts Legacy, czy może być? Nie wiadomo. W sumie było jakiś czas temu. Dłuższy gameplay pamiętam, więc nie wiem, czy by jeszcze coś przedstawiali. No zobaczymy. Ta Nightingale się to nazywało, to już było wcześniej przedstawione, to nie jest żadna nowość, nie ma też żadnej daty premiery ani nic z tych rzeczy, więc to już starsza sprawa, powiedzmy. O, Saints Row! To chyba sporo osób na to czekało. Guys, you gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. Graliście w poprzednie części tego wszystkiego, ja osobiście nie grałem, więc dokładnie nie wiem, jak to wygląda, tylko jakieś czytałem mniej więcej opinie. No czyli co, dostajemy jakiś kolejny gameplay, tam było tworzenie postaci na przykład. To bardziej w takich pustynnych klimatach. Tak jak Las Vegas, coś podobnego. W tej podstawie było przedstawiane. Nie, to tworzenie postaci na jakimś najwyższym poziomie, widzę. Twórcy poszli w tą stronę, można jakiegoś umięśnionego albo i nie. W sumie z tego co widzę, to chyba przypomina serię tego Download Now? Co? Co ja mogę pobrać? Coś tam było do pobrania, ale no nie wiem nawet. Może jakaś nowość? Nie wiem, muszę to jeszcze raz obejrzeć. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide. O, Warhammer Darktide. Darktide promises intense four-player co-op action. Czyli to jest gra kooperacyjna, mroczna, przedstawiana z pierwszej osoby. Pierwszy zwiastun. September. Czyli we wrześniu wychodzi. Już nawet nie pamiętam, czy była sobie premiera wcześniej przedstawiona, ale to jest dobry tytuł. To widziałem oceny z poprzednich tytułów tych twórców. To może być bardzo dobry tytuł, więc na to warto zwrócić uwagę. Jedna z najważniejszych chyba gier kooperacyjnych w tym roku.
No teraz już coraz lepsze tytuły dają. Już końcówka niebawem. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! To już widać porządny gameplay. Tak, czyli z jednej strony walka w zwarciu, z drugiej strony dystansowa, bronią palną. Jakieś też hakowanie, nie? Jakieś skille jeszcze. No, ciekawa sprawa. Jakieś wykonywanie misji, coś bohater musi jakąś baterię wstawić chyba. Czyli dosyć rozmaicony gameplay, walki z bossami. Okej, 13 września. No, końcówka roku się dobrze prezentuje. Ten Layers of Fear nowy. Layers of Fear nowy. Tak jest! Albo Team. Zobaczymy, jak się prezentuje Unreal Engine 5. A ważna sprawa, tak jest! Wcześniej był tylko teaser. Z jakimś jeszcze innym studiem tworzyli. No patrzcie na tą grafikę. No. To w tym roku ma wyjść, tak? No, pamiętam, grałem w oryginał. To jakąś kobietą będziemy grali? Nie? My takie paznokcie miał? Nie wiem. Miał. Nawet nie wiem w sumie. Ciężko powiedzieć. They say it's a tale of sadness and guilt. An artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred, of the horror of my loneliness, and it is mine to tell. Zaraz, czyli to będzie ta historia z perspektywy tamtej małżonki? O kurde. To jest jedna z najciekawszych zapowiedzi, dajcie spokój. Tamta historia sprzed jakichś nie wiem ile to lat, 7 lat wcześniej było przedstawione, ta jedynka. Pamiętam, były jumpscare od tamtej małżonki, a teraz... wczesny 2023, no i zostało przełożone, no nie. This October, Gotham Knights arrive. Dobra. Batman is dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, No, na Gotham Knights też chyba dużo osób czekało, jak słyszałem. Let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Hello and warm welcome from Kolejny jakiś update, zobaczmy. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th.
So I hope you enjoy the show and stay tuned. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. Chyba był już gameplay tą postacią przedstawiany jakoś, nie wiem, kilka tygodni temu, pamiętam. Tak, było właśnie tą lotnią. Tak, klimat tego mrocznego miasta, fajna sprawa. Nawet fajny tytuł, zobaczę, jeżeli nie będzie jakichś ciekawszych premier wychodzących w tym okresie, to może coś z tego nagram, zobaczymy. No to będzie tak mocna ta druga połowa roku, że aż dużo mnie niestety ominie. Czyli znowu październik. Właśnie to jest sprawa taka, że 3 dni później chyba wychodzi... Zaraz, kto to jest? Co robi ten od Naughty Dog w tym miejscu? Zaraz. What the hell? Hey, The Last of Us? I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. Well, the good news is Zaraz. The Last of Us Part 4. Come on. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. 2 lata już minęły. Przez... Od tamtego czasu nie było żadnych nowości od nich. Co oni teraz mają przedstawić? And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support 10 milionów tylko zostało sprzedanych? To już chyba Elden Ring ma więcej teraz. W sumie niewiele. Chyba Elden Ring ma już 12 albo więcej. Ciekawe. Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. So one of the things we've mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. We really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog, and we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone Czy ma być multiplayer od tego nareszcie? But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling będzie historia jeszcze, what the hell? This game, it's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. Kurde, co jest nie tak? I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. Znaczy na wielu platformach, tak samo Spider-Man, tylko był na tym, na PlayStation chyba jest już 30 jakieś kilka milionów ma sprzedanych. Naughty Dog storytelling fused with multiplayer live game. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. Dobra. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary they're filming the Last of Us show for HBO. Czyli HBO będzie for the past year, ten serial. We've teamed up with Craig Mazin of Chernobyl fame and HBO to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. And
I just can't. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. To już kończą tam nagrywanie. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could first look. Let's take. So you could see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk To wszystko na about podstawie tej Pascal and podstawki, Bill tak? Ramsey, and not only directing them but seeing them do all the other episodes, they've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think trzeba about będzie obejrzeć. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game, and it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. all I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us here. We happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. O, mamy jeszcze bohaterów. Proszę bardzo, kto to będzie? Oh, what's up, guys? Oh, hello. Troy Baker? Troy's back again. Hello, I know. Ashley. I tam to też od raz do was. I'm a little confused though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So when Craig and I started working on the show, almost one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it, and we're such fans of like the talent and the like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show, and it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But Czy będą jakimiś bohaterami jeszcze? There's been so much stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked out on set. To Troy Baker już drugi raz chyba wychodzi. Wcześniej był przy jakimś tytule indie. Is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are. Man. No dużo nie przedstawili, no w sumie z tego, że potwierdzenie, że powstaje The Last of Us multiplayer, ale przedstawili jednego screena i tyle. Więc nic takiego. No właśnie nie wiem, ile to ma trwać. Zobaczymy. Może jeszcze coś przedstawią. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground up. Będzie jeszcze o remake'u? We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it. A czy to jest remake czy remastered? Instead of talking about it, let's look at it. O, dobra, to już jest ważna sprawa. Part 1 Remastered, Remake? Co to w ogóle będzie? No to jest ważna sprawa. Na PlayStation 5, no dobra.
Dobrze wygląda graficznie. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. You know, 2 września? Tak? it's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse. Czy to jest jakiś... Nie, w sumie ciężko powiedzieć. No to remaster jakiś, ale... Pod względem twarzy na przykład bardzo mocny. Once upon a time, I had somebody that I cared Scenki te same, mamy także dodatek. for one thing. Get you killed. No, trzeba porównać graficznie, już nie pamiętam jak to wyglądało. Podstawka, nie no to znacząco lepiej te twarze w szczególności. Tak jak w The Last of Us Part 2 podobne. W szczególności Joel. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Na PC, na PC, co? Na PC, nie wierzę w to, co? Co? To jest najważniejsza sprawa z całej konferencji. Na PC, że co? Czy to będzie na PC już 2 września? Come on. Że co? Przecież to jest największy w ogóle ekskluzyw w historii PlayStation i teraz na PC to ma wyjść. Dobra, patrzcie na to. Everything was rebuilt from the ground up. Same art director re-art-directed the whole thing from the ground up. Nie, dobra, no to widać już różnicę znaczącą. They're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, 60 FPS-ów, come on, no. Because they're all new players for PS5 and PC. Trzeba będzie po raz 3 nagrać z tego serię. Come on, nie, to po prostu od razu, dajcie spokój. I actually played it again just 2 lata temu w to grałem, pamiętam. My memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was you guys did such an amazing job on that original game, and it's really when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole all the new animation system, the new AI system, everything we've learned on Uncharted 4, Last of Us 2, we apply to this again to give that definitive version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Sky, and you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward. A, czyli będzie trochę później na PC-cie. Games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. Może za rok coś nowego przedstawią. Troy, Ashley, Neil, thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Des with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look at the planet of Lana. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles.
And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming A, czyli będzie w przyszłym roku jeszcze. Dobra. There are more events and announcements to come. We'll see you soon. Dobra, czyli wydarzenie zakończone. Zobaczmy, ile to w ogóle osób oglądało. 200 000, czyli całkiem sporo, trzeba przyznać, co tutaj jeszcze osoby sądzą o tym wszystkim. No, w poprzednim roku było to chyba jeszcze lepsze, no, był ten Elden Ring przedstawiany, to myślę, że lepiej to wyglądało wtedy. A to jeszcze będzie kontynuacja w postaci tego Days of the Devs, czyli gry indie będą przedstawione. No ja osobiście raczej tego nie będę nagrywał. Natomiast o 24 o północy będzie jeszcze Devolver Digital i może za te 2 godziny też nagram z tego kolejnego streama, więc chyba jeszcze wtedy nagram kontynuację. Znaczy, czy porażka? Ciężko powiedzieć. Nie, no, w porządku była konferencja. Jeżeli chodzi o ten rok, to była najlepsza, bo w sumie nie było żadnej konkurencji do tej pory. Do tej pory były tylko 3 PlayStation State of Play, więc pod tym względem to było chyba najciekawsze. Właśnie ten The Last of Us remake, bardzo ciekawa sprawa. No i kilka nowych zapowiedzi, więc z pewnością nagram z tego jakieś podsumowanie. Tak patrząc jeszcze na te inne rzeczy, nie, było kilka ciekawych zapowiedzi. Callisto Protocol, fajny gameplay był. Call of Duty tak samo. Routine mnie zainteresował. Goat Simulator 3. Też nowość duża, powiedzmy. Hello, everyone. Co było jeszcze interesującego? No, było większej zapowiedzi do tytułów, które były wcześniej zapowiadane. Company called Playbles, where we made a game called Kids. But today we're gonna talk about this guy in my. Tak, będą jeszcze jakieś mniejsze gry indie, ale raczej tego już nie będę przedstawiał, to raczej już sobie pominę, zobaczę, nie wiem, jakoś poza tym całym streamowaniem, jakiś skrót albo coś w tym stylu. A więc tak, więc dzisiaj to było na tyle. Zrobię z tego podsumowanie na jutro. Właśnie bardziej szczegółowe na głównym kanale, to z pewnością. A jeżeli chodzi o kolejne streamy, to zapewne jeszcze zrobię o 24, więc widzimy się za 2 godziny. I będzie ten Devolver Digital. Też może być kilka ważnych tytułów indie, więc warto to w sumie obejrzeć. Więc tak, więc to było na tyle i widzimy się trochę później. Więc na razie.